Dzień dobry. Dawno nie widziałem tak wypełnionego wodą strumienia. Nie ma mrozu i co więcej, padał deszcz. Także już drzewa nie wyglądają tak pięknie jak wcześniej. Ale śnieg cały czas się trzyma. Nie wiem, czy się Darek chwalił, ale kupił sobie łyżwy. Jeszcze nie próbował jeździć na nich tu na tym lodzie, ale długo czekać nie będzie. O, tu jak się szeroko strumień rozlewa. Wierzba na szczęście przetrwała napór ciężkiego śniegu, bo za każdym razem, kiedy jest silniejszy wiatr albo taki śnieg, boję się, że w końcu się zwali. W stawie pełno wody. Jest taki leciutki mróz, jest -1 w tej chwili, więc raczej szanse, że pośmigam po lodzie, są niewielkie. Całe szczęście, jak tak obszedłem siedlisko, to nie ma jakichś tam większych strat. Parę złamanych gałęzi, ale nic poważnego. Natomiast wypadło mi kilka dni z pracy i dzisiaj też się nie wezmę, bo jakoś mi leń ogarnął. Może jutro. Teraz powinienem dokończyć mszenie, bo chodzi mi o to, żeby skończyć już z tym unoszeniem domu, a właśnie mszenie jeszcze troszeczkę wymaga takich operacji. Tu jeszcze tylko słowo odnośnie tej naszej przygody z brakiem prądu. To naprawdę nie wygląda tak źle. My jesteśmy dość dobrze przygotowani. Znaczy, no nie mamy jakiegoś tam generatora prądu. Natomiast no nie jest to żaden problem, jak przez 2 dni tego prądu nie będzie. Mamy gaz, więc korzystamy z gazu czy z kuchni gazowej. Mamy ciepłą wodę też z gazu, więc nie jest to żadne zagrożenie. Psiowóz sobie daje radę. Pamiętam 2 lata temu i przy takim półmetrowym śniegu bez odśnieżenia nim wyjeżdżałem. Trochę jest to męczące, no bo ta droga już publiczna jest zazwyczaj odśnieżona, więc muszę zakładać wtedy łańcuchy tylko na ten przejazd 300 metrów i potem muszę je tam przy tej drodze zdjąć, żeby nie zniszczyć opon. Więc trochę to jest męczące, ale bez przesady. Tu widzę, że są jakieś połamane gałęzie na tej wierzbie. Sporo tu pod nią tego leży. Tak, i tam wisi taka duża, gruba gałąź. Trzeba będzie ją ściągnąć, żeby komuś na głowę nie spadła. To biorę się za myszenie. Z tej strony, znaczy tamtą stronę to mam zrobioną. W zasadzie, znaczy te 2 ściany. Tutaj jest do zrobienia ta szczelina tuż nad podwaliną. Tu są też takie ubytki, ale ich nie będę ruszał, bo przede mną i tak jeszcze kwestia rozwiązania tej, nie wiem, czy to nazwać można futryną tych słupów przy drzwiach. Najwięcej to będzie na tej ścianie. Chociaż nie, no tu jest po prostu trochę ubytków, więc trzeba będzie sporo tych bali popodnosić. Tam na górze też są ubytki. Czyli w sumie najwięcej to będzie jednak na tej ścianie. Bo tu jest taka cała długa szczelina przez całą ścianę i jeszcze trochę wyżej jest takich miejsc. W tamtej części też. No dobra. Ale zanim to muszę sobie trochę pociąć słomy, którą zebrałem wcześniej. Teraz muszę ją pociąć na odpowiednie kawałki. Przygotowałem sobie warsztat pracy. Tu zamontowałem kosę, bo na kosie się najfajniej docina słomę. Przyniosłem trochę słomy. Resztę mam w stodole.
Także podocinam, poukładam w pudełka i w zasadzie można już zacząć uszczelniać. No nie, jeszcze muszę tylko lekko unieść tą ścianę, tak żeby tą szczelinę zwiększyć o jakieś 0,5 centymetra mniej więcej. To wystarcza w zupełności, że jak później już skończę wypełniać ją mszeniem, to opuszczam belkę i ona dociska już bardzo mocno wtedy słomę i nie można jej wręcz wyjąć, ruszyć palcem. Także to jest taka metoda, która mi się sprawdziła i w ten sposób działam. Ok, no to tniemy. Ubrałem się ciepło, bo to nudna, bo to praca bez ruchu, więc zmarzne jest w tej chwili 0 stopni, a może tutaj wewnątrz trochę cieplej. Niestety do słomy dobrały mi się trochę myszy. Ale jakoś damy radę. Kosa trochę tępa. Nudy. Dobra, podnosi, ale teraz tego nie podnoszę, bo już jest za późno, więc nie ma sensu, żeby to stało na tych lewarkach przez te kilka godzin do rana. Rano sobie podniosę, zacznę uzupełniać. To przygotowałem sobie stanowisko pracy. Uniosłem do te kilka milimetrów i mogę zacząć mszyć
Dużo informacji o tym, jak się uczyłem szyć i jak to robiłem wcześniej, znajdziecie w starszym filmie. Ja Wam dam link, który się wyświetli w górnym rogu. Dla zainteresowanych zachęcam do zerknięcia. Muszę sobie przypomnieć, jak to się robiło. Chyba za grubo. Ta szczelina jest dość wąska. No, ma 2 cm. Tylko najlepiej się pracuje, jak pamiętam. Jak jest koło 3 cm. Dzień dobry. Dzień dobry. Sfilmuję Cię na jakąś przebitkę i jadę. No i nie pamiętam, jak to się robiło. No to dlaczego zaczynasz od frontu? Tam z tyłu jeszcze jest sporo do Znaczy co? obtknięcia. Że nieładnie mi wyjdzie? Sam powiedziałeś, że nie pamiętasz. Twoje słowa. Tak? Tak, Nie przypominam sobie. to się cofnij. Ja się nigdy nie cofam, przed niczym się nie cofam. Okej. Jakoś mi. Może nie te rękawiczki. Może. Może malutki pomoże. Nieładnie. To nie sikaj panu. Nie, nie, nie. Okej. Oj, żeś stępiła sobie te sekatory. Czyli zaczynasz od narzekania, no całkiem jak nie ty. Ja zawsze narzekam. Tylko potem się to wycina. A, Może tym razem zrobię wyjątek. No chyba, że narzekam na ciebie, to wtedy się nie wycina. No, nieładnie. Dobra. Musi być, tak, nie? dobrze jest, bardzo dobrze. To co, wystarczy już do tego filmu, nie? Idę spać. Co tam? Bo pani poszła z nim kawałek na spacer i wróciła. I piesek jest niezadowolony, niewyspacerowany. Trochę sobie naostrzyłem te nożyczki. Co ty chcesz? Co ty chcesz? Nie jest dla pieska. Zostaw. Co, zimno ci? A gdzie masz swoje ubranko? No i co chcesz? No co chcesz? Tu sobie usiądź, tu masz trochę cieplej. Gwiazdo ty, gwiazdo ty. Chcesz drewienko?
to masz. Masz, debil, to masz. Co? Nie podoba ci się? Ale co? Malutki, trochę przeszkadzasz. Możesz to wziąć też, możesz. Nie ułatwiasz, wiesz? Jak zmarzłeś, to idź do domu. Trzęsiesz się z zimna. Idź do domu. Co, będziesz mi tutaj śpiewał, tak? Czekaj, to może ja bym ci rzucił. O, zobacz. Pobiegasz trochę. Wydawałoby się, że taka praca, że można zamarznąć, a tu się robi całkiem ciepło. Jak jest taka mniejsza szczelina, to powiem wam, dużo wolniej idzie. Ile ja tu mam zrobione? No metr, może metr z kawałkiem. W połowie jestem. I z godzinami się już z tym zeszła. Tu w ogóle jak patrzę, jak to było mszone poprzednio, to na przykład z tej strony to nie jest słoma, tylko wydaje mi się, że to jest trawa. Czyli w sumie to ja mam podobny teraz materiał, bo tu jest słoma, ale w niej jest też sporo trawy, bo to tak akurat było żyto przerośnięte mocno trawą, to co kosiłem. Także w sumie prawie, że odwzorowuję to, co tutaj akurat z tej strony domu było, bo z tamtej była słoma. Za dużo to ja dzisiaj nie zrobię, no chciałbym po prostu tą szczelinę zrobić. Dzisiaj mamy sobotę, więc muszę jeszcze znaleźć czas, żeby to wszystko, co tutaj robię i nagrywam, zmontować film. Śmiesznie, bo powiedziałem wam w przedostatnim odcinku, że teraz będziemy mało regularni. Może i tak będzie, ale na razie wychodzi na to, że w tym tygodniu to już jest trzeci film, bo był we wtorek, był film w środę, teraz mamy w niedzielę. Więc jakoś zupełnie inaczej to wychodzi. Fajnie, że w przyszłym tygodniu ma być taka pogoda, no podobna tak jak teraz. Raczej bez deszczu, może nawet trochę cieplej. Trochę to wprawdzie wszystko spłynie, ale z drugiej strony może uda mi się przez tydzień zrobić i omszyć cały dom do końca. No zobaczymy. W sumie to byłbym bardzo ciekawy, co osoba, która faktycznie zajmuje się profesjonalnie takim mszeniem, powiedziałaby na to, co ja robię. Z drugiej strony w sumie to ja robię tak, jak dokładnie kiedyś robiono, bo nie wszystkich było stać na to, żeby zatrudnić profesjonalnego
mszarza. Więc bardzo często robiono to samemu. Tak jak kto potrafił, tak jak sobie gdzieś tam podejrzał i się nauczył. Nie wychodziło może najpiękniej, tak jak i mi nie wychodzi, ale ważne, żeby spełniło swoją funkcję. Żeby nie wiało przez te szpary. Patrzę, że tu będę musiał też jeszcze uzupełnić. Dzień dobry. Pani Ewo, Pani Ewo, Pani Ewo, ja mam tutaj na siedlisku wprawdzie 3 stawy, ale z nimi wszystko jest w porządku. Ale nie, ja mówię o stawach. Mówię o stawach. Ja tam ryby powinienem jeszcze wpuścić. To prawda, ale... A, nie. A, to ja też dziękuję. Do widzenia. Skąd oni wiedzą, że ja mam stawy i do mnie dzwonią? Generalnie to jestem miły w takich rozmowach, powiem wam. Czy staram się być miły, bo jeżeli to dzwoni człowiek, tu dzwonił akurat automat, oferując mi kurację na stawy. W sumie może by się jej przydało. Będę się zaraz dalej rozbierał. Takie słoneczko robi. Co tam, piesku, chcesz? Co chcesz? Przyszedłeś się pożegnać? Tak, dzisiaj jedziesz do domu. Do domu jedziesz, wiesz? Pan tutaj sam zostanie. No dobra, lepiej nie będzie. Zobaczcie, jakie to jest twarde teraz. Tak, twarde to jest, no. Chowamy narzędzia. No to zrobiłem. No tu jest pewnie jakieś 2,5, może 3 metry mszenia. Trochę ponad 2 godziny pracy. No całkiem fajnie to wyszło. Tu może sam ten narożnik mi do końca nie wyszedł, ale to jest trudne, żeby to dobrze zrobić. To co? Mam jeszcze trochę takich rzeczy tutaj, takich miejsc na tej ścianie. O, jak właśnie tu szczelina. A dokładnie się jeszcze przyjrzę, gdzie to jest. Tu, gdzie już jest poziom okna, to nie muszę na razie tego uszczelniać, no bo będę wyjmował futrynę, to wtedy będzie mi wygodniej powpychać mszenie. No jeszcze tam na samej górze muszę zerknąć, czy tam czasem nie ma potrzeby, żeby uzupełnić mszenie. Z każdym dniem wody jest coraz więcej i coraz głośniej. Dlatego krzyczę. Dzięki temu, że mokry śnieg przygiął jeżynę, mogę wejść tutaj w to jeżynowisko, gdzie nigdy normalnie nie wchodzę, żeby podejść do tego strumienia. Tu on pięknie przepływa pomiędzy starymi olchami i wierzbami. Częściowo już całkiem spróchniałymi.
To jest właśnie ten drugi strumyk, który dopływa do siedliska i przepływa pod tym drugim mostkiem. On się tutaj pięknie rozlewa. Tu wiosną jest mnóstwo karczańcy. I ten strumyk z tej strony płynie obok trzcinowiska, częściowo przez to trzcinowisko. Wypływa tutaj. I łączy się z głównym strumieniem. O, w tym miejscu. Stąd płynie główny strumień. Ale mgła. Fajnie. Niewiele widać. Ja już na siedlisku jestem sam, a w zasadzie z malutkim. Marta pojechała wczoraj, zabierając Gullivera i kota. Chciała też zabrać malutkiego, ale on się zbiesił. On bardzo nie lubi jeździć samochodem. Ja mam wrażenie, że to dlatego, że kiedyś ktoś samochodem wywiózł go do lasu i to mu zostało w pamięci. Także schował się pod stół w przyczepie, nie chciał wyjść i finalnie został ze mną. Ciekawe, czy będzie bardzo tęsknił za Gulliverem, bo w sumie to on nigdy nie miał jakiejś takiej dłuższej rozłąki ze swoim kolegą. To co? Ja idę montować. Z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.